Olga, wywołałaś mnie do tablicy i jestem. Na ostatnim filmie u koleżanki mojej, Olga Glagolewa, Rosjanka w Polsce, film dotyczy jedzenia, 7 rzeczy, które Polacy robią inaczej z jedzeniem niż Rosjanie. Olga bezpośrednio na tym filmie zadała mi pytanie. Odnosiło się to do twarogu. Jak to jest z tym twarogiem we Włoszech? No to ja dzisiaj rozłożę to na czynniki pierwsze. Cześć Wam wszystkim, jestem Ewa i witam Was na moim kanale, gdzie pokazuję życie i codzienność we Włoszech. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz na moim kanale, jest mi bardzo miło. A moim starym i stałym widzom dziękuję bardzo, że jesteście znowu tutaj ze mną. Wracając do tematu, jak usłyszeliście na początku, inspiracją do tego vloga jest ostatni film Olgi Glagolewej na temat 7 rzeczy, które robią inaczej z jedzeniem Rosjanie niż Polacy. I Olga na tym filmie konkretnie zadała mi pytanie: Ewa, powiedz mi, jak to jest z tym serem we Włoszech. Więc ja dzisiaj na tym filmie, na tym vlogu postaram się Wam porównać właśnie Włochy, jak oni odnoszą się do tych produktów, które Olga na swoim filmie wymieniła. Link na ten film do Olgi zostawię Wam w opisie tego filmu. Olga Glagolewa jest Rosjanką, która mieszka od 4 lat w Polsce. Pracowała najpierw, a później otworzyła kanał na YouTubie, bo ona w ogóle to lubi nagrywać i lubi rozmawiać z ludźmi i to jest jej pasja i najlepiej się w tym czuje. Dlatego zapraszam Was też na jej kanał. Ona ma też inny kanał, który się nazywa Olga Glagolewa testuje życie i też ma kanał w języku rosyjskim. Kto zna język rosyjski, to też może sobie posłuchać. A teraz wracamy do tego konkretnego tematu jedzenia. Jedzenie to jest podstawa naszego życia, prawda? Ale w każdym kraju to samo jedzenie, te same produkty ludzie spożywają inaczej i przekazują tą tradycję z pokolenia na pokolenie. I na przykład w innym kraju nie wyobrażają sobie zjeść tego jedzenia w ten sposób lub w taki sposób. Więc ja dzisiaj odniosę się konkretnie do tych konkretnych produktów. Zaczynamy! Ja tutaj sobie wypisałam te produkty w zeszycie. O, mam tu zeszyt i Olga mówiła na początku swojego filmu o kaszach, że kaszy w Rosji gotują na mleku. U nas w Polsce kaszę gotujemy na wodzie. We Włoszech kaszę gotuje się na wodzie. Oni gotują na mleku i jedzą to jak zupę mleczną. Jeżeli chodzi o zupy mleczne we Włoszech, to ja się nie spotkałam w żadnej restauracji, w żadnym domu włoskim nie słyszałam o zupach mlecznych. Mam męża Włocha, we Włoszech mieszkam 37 lat i on na zupę mleczną to mówi che schifo. Więc napiszę Wam, co to znaczy schifo, że to jest coś obrzydliwego. Oni nie wyobrażają sobie jeść zupy mlecznej z makaronem czy z jakąś kaszą. Także to jest coś dla nich nowego. Czyli kaszy gotują na wodzie i jedzą te kasze. Bardzo lubią robić sałatki z tą kaszą. Ja mam kanał kulinarny, który się nazywa Mangiare Łewki. Na tym kanale zrobiłam typową sałatkę z kaszy. Chyba to była kasza perłowa. I zrobiłam tak jak we Włoszech, że gotuje się na wodzie, studzi i z warzywami. Doprawia się oliwą z oliwek, solą. Można też skropić cytryną i tak to się je. Najwięcej takich kasz jedzą w Toskanii. Pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o mleko, to na przykład w Rosji, bo ja oglądam kanały rosyjskie kulinarne ze względu na to, że gotuję, nie tylko robię vloga tutaj o życiu we Włoszech, ale gotuję od 7 lat na YouTubie i mam taki właśnie ten kanał Mangiare Łewki, a teraz otworzyłam niedawno przepisy jak u babci. I co Wam powiem?
Oglądam te kanały rosyjskie i widzę, że w Rosji w sklepach sprzedają kilkulitrowe butelki mleka. Mleko te sprzedają w woreczkach, w dużych woreczkach i w takich właśnie butlach, ale mi się wydaje, że bardziej widziałam w woreczkach, bo oglądam też kanał amerykański, z Ameryki oglądam, to widzę, że w sklepach amerykańskich właśnie duże butle mleka sprzedają, a w Rosji tak w woreczkach widziałam. A my w Polsce mamy w kartonikach długoterminowe mleko i mamy świeże mleko litrowe w butelkach. Napiszcie mi, czy są mleka dwulitrowe. Jeżeli chodzi o sklepy we Włoszech, to we Włoszech ja nie widziałam dwulitrowych butelek mleka. I mleko najbardziej ludzie używają, no, żeby zrobić jakiś sos mleczny, taki bechamella, albo to inaczej biały sos do lasagne. Jak robi się lasagne, czy jakieś inne rzeczy, to oni używają tego mleka, no i mleko najbardziej używają do cappuccina, do latte macchiato, do cafe latte, o coś takiego i na śniadanie jedzą chrupki z mlekiem, takie wiecie, chrupki różne, i tak dalej. Także to mleko tak wykorzystują. Natomiast jak powiedziała Olga, w Rosji na mleku się gotuje zupy mleczne i tak dalej. Pamiętajcie, że za czasów PRL-u, kto jest starszy, bo młodzież to może nie wie, ale za czasów PRL-u w Polsce zupy mleczne były bardzo słynne. Zupy mleczne z makaronem. W moim domu mama robiła domowy makaron i robiła też taką zacierkę, i taką zacierkę jadło się z mlekiem. I ja jestem wychowana na zupach mlecznych. Zupy mleczne były w szkołach, w szkołach były po prostu posiłki i na śniadanie dzieci dostawały zupę mleczną, jak była taka dłuższa przerwa. Zupy mleczne były w wojsku, w szpitalu, zupy mleczne były na wczasach, w kurortach, w sanatoriach. Cofnęłam się w czasie, jeżeli chodzi o mleko i o te zupy mleczne. Olga powiedziała, że właśnie dużo zup mlecznych jedzą, bo może teraz w Polsce są nowe czasy i może w Polsce zupy mlecznej nie ma. Nie wiem, bo ja nie mieszkam w Polsce. Powiem wam tylko jedno, że we Włoszech nie je się zup mlecznych. A teraz odniosę się do kapusty kiszonej. Kapusta kiszona. Na północy Włoch widziałam w telewizji włoskiej, że ludzie używają kapusty i robią kapustę kiszoną, bo są bliżej Niemiec, właśnie te rejony. Natomiast tutaj w środkowych Włoszech i na południu, to powiem wam, że oni z tą kapustą kiszoną, to dla nich ta kapusta kiszona jest bardzo taka coś nowego. Oni nie wiedzą w ogóle, co z tą kapustą robić. Ja osobiście kupuję kapustę kiszoną w sklepie włoskim, w puszkach i ta kapusta jest kapustą sprowadzaną z Niemiec. Pisze Made in Germania. Natomiast Włosi nie produkują kapusty kiszonej. Jeżeli ja chcę kapustę kiszoną, to albo kupuję sobie w puszce w sklepie włoskim, natomiast tutaj w Rzymie, gdzie ja mieszkam, są sklepy polskie i też mogę kupić w sklepie polskim. Kiedyś jednego razu jedna pani Włoszka podeszła do mnie, bo zobaczyła, że biorę kapustę kiszoną i z ciekawości zapytała się, co ja z tej kapusty robię. Ja mówię, teraz jak idzie lato, to ja jem tą kapustę na surową, taką sałatkę, dodaję do tego marchewkę, szczypiorek i doprawię to, posolę, oliwę z oliwek, mogę dodać jeszcze, co mi się podoba i taką kapustę jem, dodaje mi takiego smaku. Ja powiem wam, że mój mąż Włoch nie je kapusty kiszonej, nie je surowej kapusty kiszonej. Dla niego jest coś nowego i powiedział, że nie lubi tego, ale nie spróbował i nie może ocenić, czy rzeczywiście lubi, czy nie. No ale więc tak, kapusta kiszona w Polsce jest gotowana,
Natomiast Olga na swoim filmie powiedziała, że w Rosji je się tylko na surowo, ale jej mama gotowała i jej mama robiła inaczej niż wszyscy, jedyna jej mama. Natomiast inni nie gotują, tylko jedzą na surowo, zakąska właśnie do kieliszka. No dobra zakąska. U nas w Polsce na zakąskę do kieliszka to jest ogórek kiszony. Wszyscy na wsi, ja się wychowałam na wsi, zawsze było do zagrychy ogórek. Pajda chleba ze smalcem i ze skwarkami, jak to za dawnych czasów PRL-u, i ogórek kiszony i kieliszek. I to była zagrycha po ciężkiej pracy w polu czy po młotce. A w Rosji jest kapusta kiszona, więc dla mnie Olga to jest coś nowego. Kieruję to właśnie do Olgi. No i oczywiście do Was mówię to, bo Wy może jesteście młodsi i nie wiecie, jak kiedyś było za dawnych czasów w Polsce, więc ja Wam mówię, ja trochę życia przeżyłam, pół wieku przeżyłam. Teraz odniosę się do kiełbasy. Kiełbasa we Włoszech jest, ale tylko surowa. Tak jak powiedziała Olga, w Rosji jest kiełbasa surowa i kiełbasę surową zanoszą na grilla. Natomiast w Polsce, jak zobaczyła kiełbasę śląską i ludzie biorą tą kiełbasę i idą na grilla, to była zaszokowana. Ja się wychowałam właśnie tak, że kiełbasę surową się robiło na wsi, jak się już zabijało świniaka i się wędziło taką kiełbasę. A czy się grillowało? Nie było takich czasów. Za moich czasów nie było grilla. Ludzie musieli pracować ciężko na wsi i jak wyprodukowali jedzenie, to robili tak, żeby go przechowywać jak najdłużej. Czyli wędzili boczki, szyneczki, balerony, kiełbasę mama moja robiła i kiełbasę robiła wędzoną albo kiełbasę robiła do słoików, zalewała smalcem i to tak można powiedzieć, zapiekała, pasteryzowała i takie słoiki z kiełbasą wyciągała i jedliśmy. Natomiast kiełbasy surowej nie kładliśmy na grilla, bo się nie robiło tego grilla, nie było czasu. A dlaczego nie było czasu? Bo wszystko trzeba było robić ręcznie, dużo rzeczy trzeba było robić w polu ręcznie. Były snopowiązałki, trzeba było skosić zboże, postawić snopki i tak dalej, więc ludzie nie mieli czasu, żeby siadać i grillować. Teraz czasy się zmieniły, ludzie na wsi mają pola, mają kombajny, w jeden dzień zboże skoszą, zbiorą z pola i mają czas, żeby usiąść i zgrillować sobie kiełbasę śląską, ale nie surową. Natomiast w Rosji surową i we Włoszech też surową. We Włoszech jak ktoś robi grilla, to bierze mięso surowe, kiełbasę surową i tutaj bardzo słynne są kiełbasy surowe, takie malutkie, dłuższe, cieniutkie. W Rzymie najwięcej robią różnego rodzaju kiełbasy surowe i ja takie kiełbaski kupuję i grilluję sobie je w domu na takim domowym grillu. Więc bym mogła powiedzieć, że jeżeli chodzi o grillowanie we Włoszech i w Rosji, to jest takie same. Rzeczy są surowe, grillowane, natomiast w Polsce bierze się kiełbasy już gotowe i je tylko, można powiedzieć, podgrzewa, podsmaża. Natomiast na grillu w Polsce mięso się grilluje surowe, peklowane czy tam zamarynowane, nie peklowane, przepraszam bardzo, ale zamarynowane i grilluje się tak samo jak się bierze kaszankę i też ją się tam zapieka w folii i jest pyszna. A w ogóle, a propos kaszanki, Olga nic nie powiedziała na temat kaszanki. Ja nie wiem, Olga, czy w Rosji ludzie jedzą kaszankę. Chyba jedzą. Gdzieś tam może na jakimś filmie widziałam. Tylko, że... Czy to jest coś powszechnego, że wy kupujecie kaszankę i jecie i ją grillujecie też, czy nie? We Włoszech jest kaszanka, ale nie zawsze ją można dostać. I kaszanka po włosku się nazywa sanguinaccio. Nie zawsze można ją spotkać w jakimś tam supermerkacie, ale czasami można dostać u jakiegoś w jakimś sklepie mięsnym, czyli u Macellaio, tak się nazywa sklep mięsny we Włoszech. Więc zapytuję się Ciebie, Olga, jak to jest z tą kaszanką? Nie poruszałaś tego tematu, ale ja teraz poruszyłam, bo mi przyszło do głowy.
Kochani, chwilę się powachluję, bo mam wyłączony właśnie wentylator i zaraz wrócimy do tematu. Okej, dobra. Olga na filmie powiedziała o twarogu i pokazywała twaróg w sklepie. Mówi, ja lubię ten twaróg i dobrze jest. I zadała pytanie do mnie, zwróciła się Ewa. Wie, że ja ją oglądam. I ja teraz odpowiadam na to pytanie. Właśnie to było pytanie inspirujące do nagrania tego vloga. Dla Was widza, dla Was widzowie i odpowiedź dla Olgi. Więc tak, we Włoszech jest świeży ser. Ten ser się nazywa ricotta fresca i ten ser można kupić, ale ta ricotta fresca to jest inna w smaku, ona jest tak jakby słodka, ona jest no niepodobna do naszego sera. Ciut podobnym serem jest, ale to nie jest to samo, jest formaggio fresco, czyli świeży ser, prima sale, czyli tak jakby można powiedzieć pierwsze solenie. I jest sprzedawany w takich okrągłych opakowaniach i w takiej wodzie. I to jest hermetycznie zamknięte i można kupić w wadze 200 gramów czy 150 gramów, coś takiego. I teraz ja odpowiadam do właśnie Olgi. Olga, ja z tego sera, co Ty mówiłaś, że w Rosji robią tak zwane syrniczki czy serniczki, ja zrobiłam z tego włoskiego sera ricotta fresca. Kupiłam 2 opakowania po 300 gram i nagrałam film na kanale Przepisy jak u babci. Zostawię Wam link na ten film z tymi syrniczkami. I ja wzięłam przepis z kanału litewskiego. I właśnie widziałam, że na Litwie, w Rosji, w Białorusi robią te serniczki. Niektórzy mają po 7 milionów wyświetleń. Byłam tak zafascynowana, mówię, muszę to spróbować. Ale że nie dotarłam do sklepu polskiego, bo w sklepie polskim bym dostała twaróg, zrobiłam eksperyment i kupiłam ten ser włoski, czyli ricotta fresca i zrobiłam te serniczki. Czy one są takie same jak serniczki z sera tego twarogu? Nie wiem, myślę, że nie, bo twaróg ma taki posmak kwaskowaty, natomiast ten włoski ser jest lekko słodkawy. Ja zrobiłam, mi bardzo smakowało, zjadłam te serniczki z kwaśną śmietaną i z jagodami, ale można je jeść z jogurtem greckim, można jeść na słodko, polewając miodem, można je jeść z jakimś dżemem. Olga powiedziała, że mama robiła pyszny dżem porzeczkowy. U nas też moja mama robiła pyszny dżem porzeczkowy. Porzeczki są czerwone u mnie tam na wsi i są czarne porzeczki, więc jak ja jadę na wieś moją, to ja się zajadam z krzaków tymi porzeczkami. Także nawet wstawię Wam jakieś tam zdjęcia tutaj na tym filmie, jak wyglądają moje piękne porzeczki na wsi w Polsce. Ale w Polsce ludzie nie znają właśnie tych serniczków. I jak ja puściłam ten film na moim kanale, to ja nawet, nie wiem, nawet 1000 osób nie zobaczyło. A spodziewałam się, że więcej ludzi zobaczy, że będzie chętne robić takie coś, takie małe serniczki na patelni, bo to nie trzeba mieć piekarnika, żeby zrobić, a jednak w Polsce nie ma takiej kultury. Ludzie jak robią, to robią duże blachy serników. Moja mama też robiła dużą blachę sernika i te serniki robiła tylko na święta i od czasu do czasu w niedzielę. To mi jest przykro, że ludzie nie znają, ale dzisiaj poznają, bo ja dzisiaj Wam zostawię link na te serniczki tutaj na dole. Róbcie je, bo są bardzo pyszne, zwłaszcza z twarogu, nie z sera włoskiego ricotta. Jeszcze taki inny produkt, który poruszyła Olga na
swoim filmie, Olga, powiedziałaś o piwie, że w Polsce piją piwo z sokiem. Ja powiem wam, że za moich czasów, jak już ktoś tam coś pił, to powiem wam, że oni pili normalnie to piwo. Ja za piwem nie przepadam, ale od czasu do czasu wypiję sobie piwko, jak oglądam jakiś mecz. Żebym piła piwo z sokiem, to powiem wam, że dopiero nauczyłam się tego i spróbowałam, jak byłam w Polsce. I czasami sok sobie wleję, sok malinowy, który też sama zrobiłam, i link na ten sok malinowy zostawię wam w opisie tego filmu. Ale Olga powiedziała, że w każdym kraju inaczej piją piwa. We Włoszech pije się normalnie piwo, natomiast w Rosji też się pije normalnie, ale ma koleżankę, która była w Meksyku, a teraz mieszka w Hiszpanii. Chyba napomknęłaś o Ani, jeżeli dobrze pamiętam. Powiedziałaś, że w Meksyku oni piją piwo, wlewają do piwa sok pomidorowy, nie sos, sok pomidorowy, dodają tabasco i dodają limonkę. Natomiast twoja koleżanka powiedziała, że dodaje sok pomidorowy pikantny i tak pije piwo. Ja byłam zaszokowana, jak to usłyszałam. Zapisałam sobie te wszystkie składniki i teraz muszę tylko kupić sok pomidorowy, bo tabasco i limonkę w domu mam, i ja to wypróbuję i zobaczę, jak to smakuje. Może rzeczywiście też nagram filmik na temat tego eksperymentu. Naprawdę, Olga. A wy spróbujcie pić tak piwo, jak powiedziała Olga. Znaczy, nie mówię, że macie pić, bo tutaj YouTube może mi zarzucić coś, tylko po prostu trzeba spróbować nowych smaków. Czy piwo z sokiem pomidorowym pikantnym smakuje wam? Czy wam smakuje z sokiem słodkim, tak jak w Polsce, czy z jakimś syropem? Czy wolicie piwo na przykład, jak pijecie normalne? Dajcie mi znać tu w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. I Olga o czym powiedziała? Olga, powiedziałaś o pieczarkach. Słuchajcie, dla Rosjanki w Polsce, dla Olgi Glagolewej, Rosjanka w Polsce z tego kanału, dla niej było szokiem w sklepie zobaczyć duże pieczary, bardzo duże pieczary. Ja wam powiem, że się wychowałam na wsi. Na wsi krowy są, krowy idą na łąkę, krowy nawożą łąkę i my jak na wiosnę, czy tam latem, na wiosnę już tak, no tak bliżej lata zaczęły rosnąć te pieczary, to przynosiliśmy nie takie pieczarki, jak sprzedają w sklepie i niby duże są dla Olgi, ale duże pieczary o średnicy 20 cm, 30 naprawdę. I takie pieczary przynosiliśmy do domu. I co robiliśmy? Kładliśmy na blachę naszego tego pieca, takiego, wiecie, na wsi są takie piece kuchenne, które są na palenisko, i na blachę się kładło i się smażyło. I co? Solą się posoliło z jednej strony, najpierw się smażyło, właśnie nam się podsmażyła i taką pieczarkę jedliśmy, albo taką pieczarkę się smażyło i później się zalewało jajkiem rozbitym na patelnię i była jajecznica z pieczarkami. Także tak się grillowało pieczarki, a teraz nie ma takich pieczarów na łące, bo ludzie nie mają już krów na wsi. Na mojej wsi nie ma krów, a kiedyś były krowy i rosły pieczarki, a teraz nie rosną pieczarki. Trzeba iść do sklepu, kupić dużą pieczarkę i zgrillować sobie. Jeżeli chodzi o pieczarki we Włoszech, to takich pieczarek ciężko dostać, ale można. Ja spotkałam takie duże pieczarki właśnie w prywatnych sklepikach z warzywami. No i ja tam właśnie spotkałam, to czasami sobie kupiłam. Natomiast żeby spotkać duże pieczarki w sklepie, to nie. Pieczarki sprzedają
całe takie zapakowane 250 gram albo pół kilograma, albo duże skrzynki, ale takie małe pieczarki, albo pokrojone, ale takie pieczary większe do grillowania to tylko w Polsce w sklepie można kupić. Czyli mówię, że we Włoszech ogólnie nie ma dużych pieczarek. Może są na północy, nie wiem. Kto mieszka na północy z Polaków, a mnie słucha teraz, to niech mi napisze w komentarzu. Także porównując Rosję, Polskę i Włochy, powiem, że we Włoszech nie ma tak nagminnie dużych pieczarek, w Rosji nie ma, a w Polsce są. I taka jest różnica. Wiecie co, ja wam powiem jedno, ja tutaj mieszkam 37 lat, z wieloma produktami spotkałam się tutaj pierwszy raz i tych produktów nigdy wcześniej nie widziałam w życiu, jak przyjechałam 37 lat temu. Kiedy się otworzyły granice Polski na cały świat, to te produkty przybyły do Polski i te produkty ludzie zaczęli kupować, ale na początku też nie wiedzieli, jak je konsumować. No i myślę, że wykończyłam produkty, które omawiała Olga. Olga, nie wiem, czy czegoś opuściłam, czy nie, to napisz mi w komentarzu, to przy okazji na jakimś innym filmie z jedzeniem wam powiem. A wy co sądzicie o tym porównaniu? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Piszcie tutaj w komentarzu, co was zaskoczyło w jedzeniu w rosyjskim kraju, w Rosji, co was zaskoczyło we Włoszech. Jeżeli mieszkacie w innych krajach, to jaka jest to różnica jedzenia danego produktu w tym kraju, w którym mieszkasz, a w Polsce, bo rzeczywiście różnica żywieniowa w Polsce jest w różnych regionach inna i różne właśnie warzywa czy owoce spożywamy inaczej, bardziej można powiedzieć warzywa. No i kuchnia jest inna, ale pewne produkty takie podstawowe są używane inaczej. A wy co sądzicie o tym porównaniu? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Piszcie tutaj w komentarzu, co was zaskoczyło w jedzeniu w rosyjskim kraju, w Rosji, co was zaskoczyło we Włoszech. Jeżeli mieszkacie w innych krajach, to jaka jest to różnica jedzenia danego produktu w tym kraju, w którym mieszkasz, a w Polsce, bo rzeczywiście różnica żywieniowa w Polsce jest w różnych regionach inna i różne właśnie warzywa czy owoce spożywamy inaczej, bardziej można powiedzieć warzywa. No i kuchnia jest inna, ale pewne produkty takie podstawowe są używane inaczej. A na więcej ciekawostek o jedzeniu, o różnicach w zwyczajach w Polsce, a w Rosji zobaczcie na kanale Olga Glagolewa. Ja się cieszę, że ją oglądam, bo dzięki temu poznaję różnice kulturowe w Rosji, w Polsce i porównuję sobie to z Włochami. To jest bardzo fajnie, no więc zapraszam was. Tak jak powiedziałam, link na jej kanały zostawiam tutaj w opisie tego filmu i link na ten film, do którego ja się dzisiaj odniosłam. I na dzisiaj to koniec. Dziękuję bardzo, że zostałeś do końca tego filmu. Komu się podobał, to proszę o ocenę, czyli łapka w górę, komentarz i mi się widzimy na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!